Siemanko YouTube, słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się wymianą oleju w automatycznej skrzyni biegów. Amerykańskim klasyku, jakim jest Dodge Grand Caravan, rocznik 2018, silnik 3,6 litra V6 z 6-biegowym automatem o oznaczeniu 62 TE. Wymianę przeprowadzimy metodą statyczną, ponieważ nie mam sprzętu do wymiany dynamicznej, mimo że jestem jej fanem. Do tej skrzyni wchodzi około 9 litrów oleju, z czego według instrukcji wymienia się około 5-5,5 litra. Ja nazywam się Norberto Kubana, a teraz wjeżdżamy do garażu i zaczynamy. Dobra, tego bydlaka już mamy zaparkowanego, jak widać zajmuje sporo miejsca. Zrobimy sobie teraz mały przegląd tego, co nam jest potrzebne do wymiany. Oczywiście na pierwszym miejscu olej, jest to olej Mopar, czyli oryginał ATF 4+, jak widać jest on dedykowany do samochodów Chrysler, Dodge, Jeep i tak dalej. Przy wymianie statycznej wchodzi bodajże 5,2 litra oleju. Ja sobie tutaj kupiłem 7 litrów, dlatego że będę też wymieniał olej, który jest identyczny w układzie wspomagania, ale to jest temat na osobny odcinek. Idąc dalej, mamy tutaj filtr marki American Performance, uszczelka. Nie będziemy jej używać, później Wam powiem dlaczego. Tutaj mamy zawieszkę, można sobie zapisać, przykleić gdzieś pod maską. Od razu Wam powiem, tu mam paragon, że cena zestawu, czyli filtr plus 6 litrów oleju kosztuje 350 zł. No i mamy sam filtr, który jest takim jak gdyby uszczelniaczem. Tutaj jeszcze jego też można wymienić. Ostatnim elementem bardzo ważnym jest miarka, którą musiałem niestety dokupić, która nie jest tania, bo kosztuje 100 zł. Ona ma tutaj taką podziałkę bodajże w milimetrach, którą się bada po prostu, no tak jak w silniku, bada się stan oleju w skrzyni biegów. No niestety, ale producenci samochodów no nie dodają tych miarek. Jest tam wlew zatkany korkiem. Jeżeli chcesz sobie wymienić olej albo sprawdzić stan oleju, to jedź do serwisu albo zapłać stówkę za miarkę. Podobno da się to zrobić też miarką z silnika, albo da się gdzieś tam coś pokombinować, dorobić. Ja stwierdziłem, że 100 zł to jeszcze nie jest majątek. Może mi się przyda do jakichś innych skrzyń, tym bardziej, że ona się nadaje. Tu jest cała lista po prostu samochodów, do których ona się nadaje. Dodge, Chrysler, Jeep, różne typy skrzyń. Oprócz tego jest cała instrukcja, jak ten pomiar wykonać. Tu są wykresy, które wskazują, przy jakiej temperaturze powinno być ile oleju. No ale tym to wiadomo, zajmiemy się na samym końcu. Oczywiście też komputerem sobie skasujemy ustawienia tej skrzyni. To wszystko Wam później pokażę. Dobra, ja rozgrzewam silnik do temperatury roboczej, żeby ten olej w skrzyni też się nagrzał i za chwilę zaczynamy działać. Dobra, słuchajcie, rozgrzałem silnik do temperatury roboczej, ale zanim spuszczę stary olej, postanowiłem jeszcze sprawdzić, jaki jest stan obecnie i z tej instrukcji wynika, że taka jest procedura. Trzeba rozgrzać silnik, potem kilkukrotnie tutaj tym lewarkiem po prostu przemieszać, sprawdzić temperaturę oleju i potem sprawdzić, jaki jest poziom oleju i później na tej tabelce sobie po prostu to porównać. Także zapalamy wóz. Jak widać, temperatura silnika jest. Przekładamy kilkukrotnie. Jeszcze ważna sprawa, tam jest napisane, że temperaturę mierzy się tylko na biegu wstecznym albo na którymkolwiek z biegów do przodu. Dobra, ja teraz wchodzę w program diagnostyczny i pokażę Wam, jak to wygląda. Widzicie, temperatura skrzyni to jest 54,3. Ja sobie przerzuciłem teraz jeszcze na wsteczny. Tutaj mam jeszcze voltaż, który się zmienia tak samo z temperaturą.
Także co, daję na parking, wkładam bagnet i zobaczymy, co tam mamy ciekawego. Oczywiście, żeby nie było za prosto, to tam na samym dole jest schowany ten jak gdyby bagnet, znaczy bagnet, no dziura, w który się go wkłada. Więc wkładamy. Ok, zatrzymał się. Nie wchodzi cały, jak widać, ale w instrukcji było napisane, że nie wejdzie cały. Wyciągamy. I mamy tutaj lepiej widać. To mamy takie, mamy no 35, coś takiego, nie wiem czy to widać będzie dobrze. Jeszcze sobie zrobię jeden pomiar i zaraz pójdziemy do tabelki. Dobra, tu mi troszkę spłynęło, ale było tu dokładnie na tej kreseczce pomiędzy 30 a 40 w połowie, czyli przyjmujemy, że jest, skoro tu jest 30, to znaczy, że tu pomiędzy jest 35, więc bierzemy teraz sobie tabelkę do naszej skrzyni, czyli 62T. Bierzemy temperaturę oleju, czyli gdzieś tu, tak? 54. 54. To mamy ten słupek, ten tutaj, tak? I do 54 powinno być między 32 a 36. Czyli się zgadza, tak? Czyli mieliśmy tu po prostu, że mówię dobrze. Czyli poziom jak gdyby jest maksymalny i jest prawidłowy, bo w tym przedziale właśnie powinno być między 32 a 36, a było 35. Także no, dobry znak, że ten olej nie ucieka nigdzie i możemy się zabierać za wymianę. Dobra, jesteśmy już pod autem. Oczywiście trzeba dobrze tutaj wesprzeć, dlatego że to jest kawał skurczybyka. Auto jest bardzo ciężkie, więc no, bezpieczeństwo to podstawa, także tu musimy dołożyć starania. Tu akurat podłożyłem sobie takie gumy i wsparłem go o wózek zawieszenia. Tutaj mamy skrzynię biegów. Będziemy odkręcać tą misę. Tutaj widać, no jest tutaj dosyć duży syf, więc dobrze byłoby to jakąś drucianką sobie odczyścić. Ja sobie już tu przygotowałem zlewak. Tak jeszcze nadmienię, że interwał według producenta wymiany oleju w tej skrzyni to jest około 190 000 km. Ten wóz ma 115. Podejrzewam, że no patrząc po tym, podejrzewam, że nigdy tu nic nie było robione, więc to już najwyższy czas. Myślę, że takie 60 000 około powinno się wymieniać ten olej, żeby ta skrzynia no, żyła jak najdłużej. Także sobie wezmę tutaj drecianką, to przeczyszczę, będziemy odkręcać te śrubki. Myślę, że zostawimy te dwie. Zostawimy te dwie tutaj, to wtedy tamto sobie opadnie i będzie nam się to ładnie ściekało. Pod spodem jest filtr. I cóż, będziemy wymieniać później filtr i czyścić to i składać. Jak widać, olej nam już tutaj zaczyna sobie delikatnie cieknąć. Zostały tylko te 4 śrubki. Ja oczywiście zapomniałem sobie ubrać rękawiczek, które przy wymianie oleju, żeby się nie ubrudzić, nie usmarować całą. Warto oczywiście mieć. Teraz zobaczcie, tutaj wisi silikon w tym miejscu. O, to są kawałki silikonu. Dlatego mówiłem, że uszczelka będzie nam niepotrzebna, bo uszczelka to jest dodatkowy element, który no, może powodować to, że będzie ciekł olej z tej skrzyni, a jak nam wycieknie olej ze skrzyni, to niestety naprawa jest bardzo droga, więc osadzimy to na specjalnym silikonie i mam nadzieję, że będzie to szczelne. Szczerze mówiąc, patrząc na ten olej, nie wygląda on na jakiś stary, ciężko wyczuć, ale jest taki kolorek ma różowawy. Auto przyjechało z Kanady, także możliwe, że ktoś tam kiedyś już to robił. Ciężko stwierdzić, nie znam jego historii. To znaczy znam jego historię, ale nie ma nic tej historii na temat wymiany oleju w skrzyni. Jest tylko na temat wymiany oleju w silniku, więc
Lepiej jest sobie to przeprowadzić, żeby mieć pewność, że jest świeży olej. No i cóż, odkręcamy ostatnie śrubki i spuszczamy całość. Miseczkę mamy już zdemontowaną. Zapomniałem dodać jeszcze, że te śruby, które ją trzymają, to są ósemeczki, także 8 mm. Filtr trzyma się na dwóch śrubach. Jedna jest tu, druga jest tu. Jest to Torx T25. Teraz sobie weźmiemy i odkręcimy już te dwie śrubeczki. Niech sobie resztka oleju ścieknie. Jednak patrząc na ten olej, który się wylał później, nie wiem, czy to było widać na timelapsie. No nie jest on taki czyściutki. Był już taki brunatno-czerwony, a powinien być taki czerwono-różowy. Także chyba jednak nie był wymieniany, aczkolwiek tak jak wspomniałem, nie znam historii tego wozu, więc ciężko stwierdzić w 100%. Żeby mieć pewność, to trzeba sobie to zrobić samemu. Tutaj jeszcze widać, że ten filtr wchodzi tutaj w tą stronę i tutaj jest właśnie ten uszczelniacz, który wcześniej widzieliśmy na no jak gdyby w tych materiałach, które są potrzebne. No, spróbujemy go tutaj delikatnie poruszać. O, chyba troszkę coś tam wychodzi. Nie chcę go urwać, bo on jest plastikowy. O, wychodzi powoli. O, tu jeszcze nam się wylało z filtra, proszę. Dobra. Bierzemy filtr, bierzemy misę, idziemy to oglądać na stół. Dobra, mamy tutaj filterek, od niego zaczniemy. Nie wiem, czy widać znaczek Chryslera. Nie ma na nim chyba daty. A szkoda. W każdym bądź razie, skoro to jest oryginalny filtr, to dużo nam już mówi, że wysoka szansa, wysokie prawdopodobieństwo, że że to jest oryginał. Jeszcze nigdy nie wymieniany. Nie, tu są jakieś numery, to jest chyba numer filtra, ale nie ma daty produkcji. Dobra, to sobie tak gdzieś do kosza. Mamy miskę. Tu jest ciekawostka, tu jest magnes, który zbiera. Patrzcie, ile jest. Patrzcie. To macie w miskach olejowych. To jest właśnie cały ten szlam. Jak skrzynia pracuje, wyciera się, to tutaj po prostu tak to wygląda ten magnesik. Jego można stąd chyba wyjąć. O, właśnie, można stąd wyjąć. I on się tutaj rusza. Można sobie go... Dobra, oczywiście ta miska jest cała do umycia, do zera. I teraz to, o czym mówiłem wcześniej a propos uszczelki. Tutaj nie ma żadnej uszczelki. Patrzcie, tu nie ma żadnej uszczelki. Tam też nie ma na skrzyni, nic tam nie zostało. Tutaj jest tylko troszkę silikonu, więc nie wiem, po co oni dodają tą uszczelkę do tego zestawu, bo to jest słabe ogniwo, przez które można sobie narobić dużo kłopotów. To jest jedyny słuszny silikon, którym do 300 stopni. Sprawdzony na miskach olejowych wiele razy i na różnych innych komponentach. Naprawdę, jeżeli kupujecie silikon, tylko ten lub pokrewnej jakości. Dobra, no to teraz musimy sobie tą miskę wyczyścić. Wyczyścić sobie tam całe to łoże skrzyni, do której będziemy ją przyklejać. I pokażę Wam, jak to zrobić prawidłowo. Miseczkę mamy elegancko doczyszczoną. Tutaj sobie użyłem takiego ostrza do zdjęcia starego silikonu. Potem poprawiłem to taką szczoteczką. Zresztą tam na dole w skrzyni też tym będziemy usuwać te całe zabrudzenia, bo to jest taka jakaś rosyjska szczotka sprzed 50 lat, ale daje radę elegancko z jakiegoś takiego tworzywa do usuwania zabrudzeń i silikonu. I właśnie, żeby nie pozdzierać farby,
jest idealna. Tutaj mamy nasz magnesik. Wygląda nieco inaczej. Miseczka jest już odtłuszczona, przygotowana do montażu. A ja zabieram się za wyczyszczenie skrzyni. It sound right, boys. Skrzynię mamy wyczyszczoną, to jeszcze delikatnie gdzieś tam skapuję sobie olej. Odnośnie tego uszczelniacza zastanawiałem się, czy go wymieniać, czy go zostawiać, bo jest to dosyć problematyczne. Można tutaj po prostu sobie pokancerować całą tą no tutaj gdzie on siedzi, takie łoże, więc on tam siedział dosyć mocno, więc myślę, że nie ma sensu tego ruszać, tego tutaj dziabać jakimiś śrubokrętami albo czymś takim, on tam na pewno mocno siedzi, więc ja go po prostu tutaj nasmaruję sobie tym olejem z powrotem, żeby był dobrze nasmarowany i zobaczymy, jak wejdzie filtr. Jeżeli będzie ok, to nie będziemy tego ruszać. Tutaj fajnie widać, zobaczcie, dokąd dochodzi bagnet. Tu się zatrzymuje, właśnie tak wkładaliśmy go wcześniej do tej dziury, tak? Dobra, ja sobie tutaj przejeżdżam jakimś odtłuszczaczem, cokolwiek to może być, benzynka ekstrakcyjna, nitro, alkohol izopropylowy. Zresztą tak samo przejechałem miskę. I co? Montujemy filtr. Filterek wjeżdża nowy na swoje miejsce. Zobaczymy przy okazji. O kurczę, to strasznie mocno tu wchodzi. Naprawdę trzeba przyłożyć sporo siły, żeby ten filtr tu wsadzić. To zrobić porządnie, żeby nie zasysał gdzieś lewego powietrza, bo wtedy może być tak zwany kuku. Nie podoba mi się to, muszę mieć pewność, że on tu dobrze siedzi. Muszę sobie przestawić niestety światło, żebym lepiej widział. Dobra, teraz wydaje mi się, że siadł. Chcę przestawić światło tutaj, żeby było lepiej widać z powrotem. Moment, pokażę Wam jeszcze, jak siedzi. O. Tak sobie siedzi do samego końca. Więc możemy wkręcać śrubki, które go trzymają. Zresztą tutaj fajnie już po prostu jak on siadł, to tutaj te uchwyty też przylegają. To są takie malutkie śrubeczki. Nigdzie nie znalazłem specyfikacji, z jaką siłą powinny być przykręcone. Więc będziemy przykręcać z tak zwanego łokcia. Ale pamiętajcie, że to są jakieś stopy aluminium albo czegoś takiego i taką malutką śrubkę to naprawdę trzeba uważać.
Najpierw sobie delikatnie złapiemy obydwie. O, to już siedzi. Dobra, teraz po prostu z czuciem. Myślę, że tu należy trzymać grzechotkę, żeby tej śrubki nie przekręcić. Dobra, siedzi mocno. Przy lginie skrzyni biegów już sobie odtłuściłem rozpuszczalnikiem nitro. Teraz biorę to. Biorę sobie niewielką ilość na palucha. Dosłownie tyle. I robimy tutaj tylko taki cieniutki film smarny na całej powierzchni. Cieniusieńki. Bo większą ilość po prostu nałożymy na miskę. Ja sobie już też przygotowałem tutaj śruby. Trzeba je odczyścić, bo było sporo silikonu na nich. Więc szczotka druciana. Do tego przygotowałem sobie już klucz dynamometryczny, ponieważ te śruby muszą być przykręcone momentem 12 Nm. I wtedy mamy pewność. Znaczy wiadomo, są ludzie, którzy powiedzą, tam jakiś tam klucz dynamometryczny. Ja tam przykręcam z ręki, jest dobrze. No dobrze, jak przykręcasz z ręki, jest dobrze, to dobrze. Ja przykręcam kluczem. Jeżeli jest specyfikacja, dlaczego miałbym tego nie zrobić? Nie widzę potrzeby, żeby kombinować ręcznie. Tu niestety dalej jeszcze ścieka olej. Ale no to już nie jesteśmy w stanie nic poradzić. Ta miska też jest przyklejona, widzicie? Tu wystaje silikon. Więc nie rozumiem patentu z tą uszczelką, bo silikon jest pewnym połączeniem. Jeżeli zrobimy to dobrze. Oczywiście też nie możemy go dać za dużo, bo wtedy istnieje ryzyko, że wpadnie do miski, pompa go zassie, zatka filtr i nie mamy smarowania skrzyni i ją zakatujemy. Dlatego mówię, tutaj dajemy cieniusieńko, tak jak z butaprenem też się dwie załączone elementy smaruje, odczekuje i skleja. Dobra, tu jest ok, nie ma nadmiaru. Idziemy do miski. Miseczkę, może stąd sobie zacznę, będzie łatwiej. Tu możemy paluchem trochę ściągnąć. Dobra, jeżeli nie jesteśmy gdzieś pewni, tak ja nie jestem, chociaż troszkę tutaj źle zrobiłem, bo tu mamy jeszcze dziurę, więc sobie szmatą nałożoną w nitrze to ściągnę. Widzicie, nawet ciężko jest ściągnąć tego skurczybyka, tak mocno trzyma. Nie chcę już wkładać rąk do miski, bo ona jest wyczyszczona na zero, żeby ją jeszcze delikatnie przedmuchać powietrzem przed samym montażem, ale czyściutka jest. Dobra, widzicie, tą dziurkę pominąłem, więc musimy to naprawić po prostu w ten sposób. O.
I myślę, że tyle spokojnie wystarczy. Magnesik, jeszcze raz przypominam, wracamy pod auto. Bierzemy sobie teraz przynajmniej 2 śruby. Najlepiej było, tu jeszcze kropelkę oleju wisi, tę stąd zabiorę. Dobra. Miją 2 śruby albo 4. Jeszcze jakiś paproch. Dobra. I co? Delikatnie tutaj przykładamy naszą miseczkę. Staramy się jeszcze nie dotknąć. Oczywiście na tyle, na ile to możliwe. Przyłapujemy sobie z jednej strony. O, on już sobie tu wisi. Oczywiście na tyle, żeby on do oleju nie wpadł. Teraz z drugiej strony. Dobra, teraz możemy wszystkie śruby dookoła. A, może z tej. Oj, nie wpadaj tam. Zresztą olej już możemy sobie popchnąć. Nie przeszkadzał. Zrobię inaczej, mam tutaj klucz, więc założę sobie na klucz. O. Dobra, zostały nam chyba, jeszcze tutaj 2, tutaj 1. Kurczę, tam coś nie chce siąść. O, dobra, teraz jeszcze widzicie, to się wszystko układa, dlatego na razie to dokręcamy palcami, żeby ta miseczka mogła się tu ułożyć. Rozłapało. Jeszcze nam zostały chyba 2. Tak, uciekły te śruby. Dobra, teraz te, które odstają, możemy sobie tylko przyłapać palcami. I zaraz będziemy je dokręcać kluczem. Więc zakładamy na dynamometr nasadkę i widzicie, jak ładnie wypływa silikon. Klik. 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 Dobra. O, jeszcze można kręcić palcami. Nm to naprawdę nie jest duża siła. Właśnie jest to, podejrzewam, obliczone tak, żeby nie było za mocno dociśnięte, bo jeżeli będzie za mocno, to cały ten silikon wyleci i nie będzie uszczelniał. Dobra, możemy sobie jeszcze raz przelecieć wszystkie, czy klikają. Dobra, wszystkie nam kliknęły elegancko, więc miseczkę mamy zamontowaną. Można ją tu jeszcze, wiadomo, z tych smarów, z tego wszystkiego. No, ja miałem tłuste ręce z oleju, to dlatego wytrzeć. I cóż, najlepiej byłoby ją zostawić na noc, żeby sobie podeschła. Znaczy wyschła całkowicie. I tak będzie właśnie w tym przypadku, ponieważ nie potrzebuję tego auta, więc spokojnie mogę sobie poczekać do jutra. Natomiast jeżeli komuś się śpieszy, myślę, że kilka godzin, 2, 3, 4 godziny, może 2 nie, ale z 3-4 godziny i spokojnie można już lać olej. Znam takie przypadki, że
Mechanicy montowali to od razu, lali olej. Znaczy mówię o tym silikonie, o Wiktorze. I też trzymało, ale dla pewności zostawiamy to do jutra i widzimy się jutro. Będziemy wlewać olej, mierzyć poziom i kasować ustawienia skrzyni. Wracamy do naszego wana po przerwie. Miska przyklejona. Tutaj już sobie przygotowałem lejek. Jak widać, to właśnie tam głęboko. Niestety z tym to się nie popisali. Ponieważ różne źródła podają różną ilość oleju, która wchodzi jak gdyby przy wymianie, ale jest to zawsze powyżej 5 litrów. Myślę, że wleję całą tą piątkę i zmierzymy sobie, rozgrzejemy silnik, zmierzymy sobie poziom i zobaczymy, co tam nam ciekawego wyjdzie. Olej wlany do skrzyni, więc nie zostaje nam nic innego jak uruchomić silnik i tutaj po prostu będziemy, żeby ten olej równomiernie się rozprowadził po całej skrzyni, będziemy tą wajchą powolutku przez wszystkie przełożenia przechodzić góra-dół i to musimy powtórzyć kilkukrotnie, potem zmierzyć temperaturę jeszcze raz, tak jak wcześniej to robiliśmy, porównać z bagnetem, no i wyregulować poziom oleju do pożądanego. Potem oczywiście jeszcze skasujemy ustawienia skrzyni, zrobimy tak zwaną adaptację. Ja działam i za chwilę wracamy. Mierzyłem poziom oleju i wygląda na to, że po wlaniu 5 litrów jest maksymalny, więc wykonamy teraz reset skrzyni i pojadę się przejechać kawałek na jazdę testową. Wykonamy potem jeszcze jeden pomiar, jak ten olej się rozprowadzi po całym układzie. Więc wybieramy rocznik 2018, model Grand Caravan. Oczywiście kluczyk mam przekręcony. Zobaczymy, czy się uda, ponieważ wcześniej przy próbie połączenia się ze sterownikiem silnika, żeby odczytać temperaturę ze skrzyni, musiałem wejść nie przez Dodge'a, a przez Chryslera. Więc jeżeli się nie uda, to tak będziemy musieli zrobić. Gear Learning, czyli nauka biegów w tłumaczeniu bardzo dosłownym. I zaraz zobaczymy, co tu się wydarzy. OK. Jak widzicie, jest błąd, że ta funkcja nie jest dostępna w wybranym pojeździe, więc spróbujemy wrócić do Chryslera. Rocznik 2016, Town & Country. I Gear Learning. Zaraz zobaczymy, czy się uda w ten sposób. Cam Crank Relearn. To chyba nie jest to. Spróbujemy jeszcze. Adaptive Gearbox, właśnie. Dobra. Mamy tutaj naszą skrzynię 62TE Quick Learn, czyli szybkie przyuczenie. OK. OK. I widzicie, tutaj już jest napisane Engine must running, czyli silnik musi pracować. Hamulec musi zostać naciśnięty. I hamulec postojowy podczas całej procedury. Dobra, no to co? Zapalamy motor. Trzymamy hamulec. I teraz tak, move shift lever to D, czyli na pozycję do jazdy. Teraz shift to neutral, czyli troszkę wyżej. Widzicie, test jest start sequence signal, czyli ta skrzynia ma jak gdyby sekwencyjną zmianę też. Teraz mamy OK, czyli już jest to wszystko
zakończone. No, czyli to było naprawdę dosyć szybko. Ok, więc skrzynia jest już przyuczona, więc zabieram auto na przejażdżkę i zaraz dam Wam znać, jeszcze ostatni pomiar zrobimy, czy wszystko jest ok. Jestem już po jeździe testowej i powiem Wam szczerze, że bardzo miłe zaskoczenie. Skrzynia pracuje jak marzenie. Naprawdę czuć dużą różnicę. Zmiana biegów jest bardziej płynna, nie szarpie. Naprawdę dużo lepiej to pracuje. Więc jestem zadowolony. Sprawdzałem pod autem, nie ma żadnych wycieków. Dokonałem sobie jeszcze jednego pomiaru. Jest on dosyć trudny, ponieważ olej jest czysty i słabo go widać na tej miarce. Natomiast przy temperaturze skrzyni około 65 stopni miarka wskazywała około 36,7 mm. Więc spójrzmy sobie jeszcze raz do naszej tabelki. 65 mamy tu. Dobra, czyli maksymalna temperatura, maksymalny poziom powinien być między 38 a 42, a minimalny między 18 a, dobrze mówię, nie, między 22 a 26, więc tutaj spokojnie mieścimy się w ramach. Ważne, żeby po prostu nie przekroczyć maksymalnego poziomu i nie przekroczyć minimalnego poziomu, w sensie, żeby nie było za mało oleju, bo no niestety zakatujemy skrzynię. Jak będzie za dużo, to też niedobrze, bo ciśnienie będzie rozpierało. Uszczelnienia. Posprawdzałem sobie też wczoraj, jak miska schła, czy nie ma tam żadnych wycieków. Faktycznie nie ma nic, jest suchutko, więc elegancja. Nasza wymiana oleju dobiegła końca. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, czy jesteście fanami wymiany statycznej, takiej jak tu właśnie przeprowadzaliśmy, czy może dynamicznej, którą ja osobiście preferuję, ponieważ do tej skrzyni wchodzi 9 litrów oleju, z czego jak sami widzieliście wymieniliśmy 5 metodą statyczną, czyli no troszkę więcej niż połowę. Natomiast przy wymianie dynamicznej wymiany 9 z 9, czyli całość, więc sami sobie odpowiedzcie na pytanie, która wymiana jest lepsza. Ja się zdecydowałem na wymianę statyczną, ponieważ nigdy tego nie robiłem. Chciałem zobaczyć, jak to się robi, czy jest to trudne. Sami widzieliście, że to nie jest jakiś bardzo skomplikowany proces. Także zapraszam do wykonywania takich napraw samemu. Naprawdę można zaoszczędzić sporo pieniędzy, można to zrobić samemu dobrze i mieć pewność, że jest zrobione dobrze. No i oczywiście satysfakcja jest nieoceniona. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to gorąco zachęcam do subskrypcji i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!